Cześć, z tej strony Paproch. Witam Was w pierwszym prawdziwym odcinku, tak naprawdę, recenzji Okiem Paprocha. Dzisiaj rozpoczynam taki dość ciekawy cykl, który już zapowiedziałem na fanpage'u na Facebooku. Wielki test systemów. I pierwszym systemem, który będzie należał do tego wielkiego testu, jest Qsol T19 Carbon. Proszę bardzo, tak wygląda pudełko. Qsol Rost T19 Carbon. Całkiem interesujący system otwierania. Proszę bardzo, naciskamy na spód i wysuwa się pudełko. Pudełko wygląda bardzo ekskluzywnie, niemalże jakbyśmy kupowali biżuterię. Proszę bardzo, wyciągnijmy jeden z piórkoszaftów. Więc tak, piórkoszaft prezentuje się w taki sposób. W końcu udało mi się złapać ostrość. Tak, mamy piórko, mamy karbonową wkładkę w środku, którą tutaj nawet dość dobrze widać. Dać nadlany delikatnie pomarańczowy kolor po to, żeby się tutaj cały ten system trzymał dość spójnie. Rozmiar piórka to Big Wing, jak tutaj widać. Jeśli chodzi o jeżeli chodzi o rozwiązania, które mają przeciwdziałać Robin Hoodom, które mają przeciwdziałać temu, by lotki się w siebie wbijały, widzicie, tutaj dokładnie są takie rowki i w tych rowkach groty lotek powinny się ześlizgiwać i wpadać w tarczę. Jeśli chodzi o giętkość piórka, proszę bardzo, bardzo ładne, bardzo giętkie piórko, nie jest wyczuwalna duża sztywność, no, pomaga, gdy lotka próbuje uderzyć w lotkę i dzięki temu może się dużo łatwiej odbić. Tak, ale jeżeli chodzi o szaft, szaft jest sztywny, szaft jest nie do ruszenia, tak więc składa się to właściwie z dwóch części. Z szaftu niezwykle sztywnego i z piórka, które bliżej podstawy jest dużo bardziej sztywne, ale pod koniec widać jest ono dosyć miękkie i delikatne, ale za każdym zgięciem, każde odgięcie ustawia je idealnie pod kątem 90 stopni. Tak więc jest to całkiem ciekawe rozwiązanie, które zastosował Qsol. A teraz przejdźmy do tego, jak prezentują się one w trakcie gry. Tak, mamy teraz nagranie 5 kolejek rzutowych. Jeżeli dziwi Was, dlaczego nagrywam swoje kolejki rzutowe oraz to jak rzucam, to jak rzucam jest takim dodatkiem, po prostu pokazuje swój styl rzutu, a kamera na tarczy jest skierowana po to, żebyście mogli zobaczyć, jak zachowują się piórkoszafty w momencie, gdy dwie lotki lecą blisko siebie, w momencie, kiedy jest szansa na Robin Hooda, jest szansa na jakieś odbicie, jak zachowują się piórkoszafty w momencie, kiedy jest styczność. Jak widzicie, piórkoszafty Qsola nic sobie nie robią z tego, że lotka jest blisko lotki, zachowują się prawidłowo, nie ma Robin Hooda, nie ma odbić. Wszystko się zgadza. Szeroką gamę produktów Qsol znaleźć możecie w sklepie balticdarts.pl. Razem z kodem PAPROCH6 dostaniecie 6% zniżki na cały asortyment. Jeśli chodzi o parametry techniczne, w rękach mam piórkoszafty rozmiaru 3. Długość szaftu w tym wypadku to 29 mm, długość całości razem z piórkiem to 69 mm. Jeśli chodzi o szorstkość materiału, z którego zrobione są te piórkoszafty, to jest on dość śliski. Jeżeli podchodzę i dotykam je palcem, to ten palec właściwie się z nich ześlizguje, co tylko może mieć pozytywny wpływ na to, jak będą spływać po nich inne lotki. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak oceniam Qsol Rost T19 Carbon? Sądzę, że jest to jeden z najlepszych systemów, jaki możecie znaleźć na rynku. Twardy, solidny szaft, piórka wracające do swojej pozycji pomimo faktu, iż są dosyć miękkie. Właściwie to dzięki temu sądzę, że przy jakimkolwiek upadku nie będą one w stanie się uszkodzić. Tak więc sądzę, że jest to dość duża zaleta. Jak oceniam Qsol Rost T19 Carbon okiem Paprocha? 4,5 na 5. Skąd ta ocena? Jeżeli chodzi o plusy, szaft, który jest bardzo sztywny, nie powinien mieć żadnych problemów z tym, aby radzić sobie dobrze w trakcie gry, nie powinien mieć żadnych uszkodzeń. Piórko, które mimo iż jest dość giętkie, to zachowuje sztywność i nie powinno się zepsuć w trakcie upadku. Rowki, które nie powinny pozwolić na wbijanie się lotki w lotkę. Karbonowa wstawka w szafcie również powinna zapewnić zwiększenie żywotności.
Największą wadą, jaką zauważam, nie jest to wada konstrukcyjna, nie jest to żadna wada związana z jakością produktu, jest jego cena. Ale jeżeli produkt QSOL wytrzyma nam więcej czasu niż inne produkty, których używamy, no to ta cena rozkłada się przez czas użytkowania. Tak więc za jednym zamachem możemy wydać więcej, ale w przeciągu wielu miesięcy bądź nawet lat użytkowania powinno się to zwrócić. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się przy kolejnej recenzji. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.